To dzisiaj pokażę Wam Oriona 2, czyli Escorta 4 w sedanie z 1989 roku. No to może na sam początek trochę historii Oriona. Orion jako Orion był produkowany od 83 do 93. Dokładnie rzecz ujmując, ta generacja druga od lutego 86 do połowy 90, czyli no tutaj mamy już w zasadzie sam koniec produkcji, no bo to jest 89 rok. Nie każdy Escort był w wersji sedan Orionem, bo od 93 roku, dokładnie od września, Orion tak naprawdę przestał istnieć i zastąpił go po prostu najzwyczajniej w świecie Escort Sedan. Ciekawostki, trochę historii. To pierwszy Orion w wersji 1.6i miał silnik z Escorta XR3i, czyli no tej takiej bardziej pikantnej, ale nie najpikantniejszej, po prostu tej trochę bardziej pikantnej. MK2, czyli tak jak tu widzicie, wprowadził do oferty opcjonalny ABS i nawet grzaną przednią szybę, a trójka, znaczy MK3, bo to chyba się w przypadku Fordów powinno dodawać to MK, wprowadziło 16-zaworowy silnik, w sumie 16-zaworowe silniki z serii Zetek, która no już w sumie była później znana z różnych Focusów i innych bardziej współczesnych, bliższych naszemu sercu Fordów. Orion przez cały okres produkcji powstał w ilości 3,5 miliona sztuk, nawet ponad 3,5 miliona, tylko to mówimy o wszystkich trzech generacjach Oriona. Co do Oriona i w sumie Escorta, to ta generacja posiada niezależne zawieszenie wszystkich kół. To jest spoko, nie spodziewałem się tego, spodziewałem się jednak bardziej klasycznego rozwiązania typu belki z tyłu, a tutaj jednak, no nie futurystycznie, ale jednak modernistycznie, fajnie. Orion jest dosyć średniej wielkości samochodem, nawet bym powiedział mniejszym, takim w stylu rodzinnego, ale raczej małym, ponieważ ma 4,2 metra długości i 1,4 metra wysokości, czyli takie akurat gabaryty popularne w dzisiejszych samochodach do miasta. Ten Orion z tym silnikiem, zaraz dojdziemy do tego, jaki to jest silnik, waży 918 kg, dlatego nie potrzebuje jakiejś wybitnie dużej mocy do przyzwoitych osiągów. Chociaż jednak trzeba przyznać, że te osiągi tutaj są troszkę niższe niż przyzwoite, ale jak najbardziej pozwala nadgonić ze współczesnym ruchem ulicznym. Wracając do okolicy kół, to tu mamy z przodu hamulce tarczowe, z tyłu bębny. Ogólnie też ciekawostką może być to, że Escorty były produkowane w Wielkiej Brytanii, chociaż jak się prześledzi historię Forda, to kraj produkcji tutaj nie będzie jakimś wielkim zaskoczeniem. Dużo Fordów było tam produkowanych. Jeśli chodzi o te listewki wzdłuż całego nadwozia, no to kolor czerwony może wskazywać, że to jest ten wzmocniony. Otóż nie, to jest zwykły kolor typowy dla Oriona. Wersje wzmocnione miały pasek niebieski, a tak Ford sobie trochę poszedł na przekór innym producentom. Co do samej stylistyki, no to tutaj pamiętajmy, to jest 89 rok, końcówka produkcji. Ale już wtedy Ford eksperymentował bardzo z wyglądem i tak starał się zwalczać kanciaste samochody charakterystyczne dla tej epoki. No i tutaj jednak zobaczcie, dużo się dzieje. Bardzo fajne halogeny tutaj mają takiego rajdowego sznytu, ale zobaczcie, tu w grillu, tu jest wyżłobione wcięcie, tu wystaje, ale nie zlewa się z tym, tu jest wypukłość, tu jest wgłębienie, na dole to samo. Tu się dużo dzieje, już na samym przednim zderzaku, już nie mówię dalej. Więc naprawdę fajnie zrobili samochód, który mimo tego, że już ma 34 lata na karku, wcale nie wygląda na taki wiek. Idąc dalej, zobaczcie, tutaj od krawędzi maski z nadkolem idzie cały czas przetłoczenie, które jest jakby wgrane, nie do końca, ale współgra z klamkami. I tu powoli się wypłaszcza, żeby przejść w o wiele bardziej wyoblony tył. Tak samo same drzwi na dole. Tu właśnie mamy to przetłoczenie, niżej delikatnie wyniesiona listwa, gdzie u góry mamy wybrzuszenie zrobione z blachy drzwi, na dole już sama listwa, a niżej przetłoczenie w samych drzwiach, które już schodzi gładko w próg. Próg, który tu istnieje, a Fordy lubią rdzewieć. Idąc dalej, to często jest tak, że drzwi się kończą, zlewają się płasko ze słupkami i tyle. Tutaj jest troszkę bardziej
wyostrzony ten kąt. Dalej mamy zauważalną rynienkę. No i zobaczcie, tu jest takie jednak zauważalne wygłębienie, które nie jest kwestią trzymania uszczelki, ponieważ jest też tutaj. Jest to pociągnięty element stylistyczny. I jak idziemy dalej, to faktycznie drzwi się kończą tutaj, dosyć ostro. Rynienka biegnie dalej, ale to przetłoczenie optycznie troszkę wydłuża cały samochód i kończy się tutaj razem z linią szyb i idzie takim delikatnym parapetem do samego lusterka. Fajnym detalem, który jest nie tylko stylistyczny, jest tylna szyba. Zobaczcie, jak ona jest wygięta. Tutaj słupki są przesunięte możliwie do przodu, żeby przez to jajo takie była dobra widoczność do tyłu. Przemyślane, bardzo mi się podoba. Zresztą, no, jeśli chodzi o tył, no to jest Escort przerobiony w wersję sedan, ale tył nie został wyciągnięty na hama z Escorta, tylko jednak faktycznie został zaprojektowany na nowo. No, w ogóle Orion od Escorta jest dłuższy gdzieś o tyle, tak na oko. Więc postarali się i zaprojektowali nowy tył na plus. Korek wlewu paliwa, taka rzecz trochę zapomniana przy jakimkolwiek opowiadaniu. Z reguły jest to klapka w kolorze lakieru, czy tak jak tutaj plastikowy, czarny, nielakierowany koreczek. No ale zobaczcie, ma takie też tutaj wgłębienia. To nie jest taki zwykły korek, który się wyciąga, trzyma się na kluczyku czy coś, tylko tu faktycznie jest za co złapać. To jest przemyślane, to jest ergonomiczne, to jest spoko. Chociaż lepiej wygląda moim zdaniem właśnie jak te wgłębienia są tu. Lepiej faktycznie byłoby, gdyby były tu. Ciekawe, czy on jest obracany. Nie wiem. Z tyłu tutaj widać, klapa bagażnika się kończy i jest podcięcie do samego pasa tylnego klapy bagażnika. To tworzy sam taki jakby spoiler z klapy bagażnika. No plus jest faktyczny spoiler w kolorze lakieru, który tutaj zdecydowanie dodaje wyglądu, chociaż jednak ten tył bez tego spoilera też by dobrze wyglądał. Tutaj zdecydowanie nie można się przyczepić stylistyki. Tak samo jak idąc dalej, lampy dosyć ciemne z czarnymi paskami i przez środek pas z tablicą rejestracyjną, który też jest czarny. To jest fajne, to dodaje zdecydowanie uroku. A tu zobaczcie same te lampy, może w sumie nawet nie ta, bo tu się odbija ten pasek. Same te lampy są bardzo ciekawe, to jest wyraźnie zauważalne światło wsteczne. Tutaj no widać, że to jest czerwone, ale tu jednak kierunkowskaz się nie rzuca w oczy z pomarańczowym. Patrząc dalej, to też zderzak nie zaczyna się tak płasko, jakby tu był obcięty względem pasa tylnego, tylko tu jest takie wyniesienie, tu delikatnie schodzi pod kątem, zaokrągla się. Mamy listwę, która wychodzi z wgłębienia dalej zderzakiem. Mamy sam ten najbardziej wysunięty pas zderzaka i dalej ponownie mamy zauważalne wycięcie i dalej kątem prostym już zderzak schodzi w dół. Gdzie niżej, tu zobaczcie, o tutaj też jest tak delikatnie wyprofilowany, spoko, to jest naprawdę spoko. Idąc dalej, po czym można poznać, że jednak to faktycznie nie jest nowiusieńki samochód, no to zamek bagażnika plastikowy z otworem na kluczyk wciskanym. No to już mamy, tak widać, że to lata 80. raczej niż 90. I oświetlenie tablicy rejestracyjnej w zderzaku. Ciekawe, tylko jedna lampka. Może tak po amerykańsku miało być, jakby to miała być krótka blacha, jak to w Fordzie w końcu amerykański producent. No ale kto wie, teraz tylko gdybam, pewnie bredzę. Widzicie tą potężną dwururkę? Pewnie myślicie, że tu jakiś mocarny motor siedzi pod maską. No i właśnie skupmy się na tym, co tu tak naprawdę w ogóle znajdziemy, co napędza tego no ładnego, zgrabnego sedana. Pod maską mimo dwóch grzmiących, potężnych różdżek na końcu, mimo dosyć rajdowego wyglądu, znajdziemy silnik wysokoprężny. Co ciekawe, tutaj fabrycznie też był silnik wysokoprężny, bo to jest jednostka inna niż była oryginalnie, ale wróci ta, która powinna tutaj być. Ale to jest pieśń przyszłości. Pierwotnie pracował tu diesel 1.8 o mocy 60 koni i momencie obrotowym 110 Nm. Obecnie mamy tu diesla, również wolnossącego 1.6 o mocy 54 koni i momencie 95 Nm. Nie są to wartości oszałamiające i pozwalają na sprint, albo raczej po prostu osiągnięcie 100 km na godzinę w czasie 19,1 sekundy. Maksymalnie, katalogowo, pomknie 146 km na godzinę. To co? Sprawdźmy, jak jest za kierownicą, jak tu wygląda. I przy okazji będzie ciszej. Ok. Tutaj znajdziemy bardzo ładny
komplet wskaźników. Naprawdę bardzo mnie te zegary zaskoczyły. Są, no nie powiem, żebym był ich jakimś wielkim fanem, ale są naprawdę ładne, są ciekawie zaprojektowane. No i prędkościomierz dosyć ambitnie wyskalowany do 220. Same zegary zdecydowanie nie można powiedzieć, że są nudne. To nie są takie typowe, proste zegary, które mają jedynie dostarczać nam informacji o jeździe, ale faktycznie też nie zanudzić kierowcy podczas patrzenia na nie. Jednak dodatkowe paski tu we wnętrzu, u góry czerwona linia. To jest naprawdę jakieś. Zresztą zobaczcie, przecież tutaj wskaźnik poziomu paliwa i temperatury mają taki jakby wspólny owal, w sumie wspólną elipsę. To jest naprawdę fajne, to jest spójne, gdzie reszta tła zdecydowanie nie zakłóca odbioru zegarów, ponieważ mamy u góry typowo kontrolki. Nic się poza tymi zegarami tu nie dzieje, co sprawia, że to, co ma przykuwać uwagę, jest faktycznie potrzebne podczas jazdy. Kierownica sprawia, albo może sprawiać wrażenie akcesorium tuningowego, aftermarketowego, jak zwał, tak zwał, ale jest to oryginalna fordowska kierownica RS. Co prawda to nie jest ta, która tutaj znajdowała się oryginalnie, ale no zobaczcie sami. Jest i zresztą, co ciekawe, ona jest bardziej eliptyczna niż okrągła. Sportowo, przemyślanie, bawi mnie ten potężny klakson tutaj. Ale czy to jest złe rozwiązanie? Nie powiem, łatwo w niego trafić. Reszta wnętrza pozwala zauważyć, że to jest jednak mały samochód. Tu mamy fajnym materiałem wyścielany boczek. Nie jest to twardy plastik, ale jednak zobaczcie, jaki on jest cieniutki i jak wysoko sięga. Podłokietnik jest dopiero tutaj, tuż przy klance, a nawiew mam na wysokości kolana. Tutaj troszeczkę ergonomia moim zdaniem zawiodła, albo jestem jakiś wyrośnięty. Natomiast środkowe nawiewy, 2 poprowadzone na wprost na odpowiedniej wysokości, 3 bardzo proste pokrętła. Chociaż to w sumie, to jest kierunek nawiewu. No nie powiem, żeby to było jakoś intuicyjnie opisane. Z drugiej strony nawiew już jest wyżej i faktycznie dla pasażera łatwiej byłoby go ustawić. Tutaj światło przeciwmgielne, ogrzewanie tylnej szyby, a mi świeci w obiektyw. O, tak powinno być lepiej. O. No a dalej półeczka i to, co ciekawe, fajna, z przegródką na środku i to jest tak wyniesione, że rzeczy nie wypadną podczas jazdy. To jest przemyślane, a tu jest nawet dosyć głęboko. To jest przemyślane i jednak widać, że tutaj ktoś poświęcił jakiś czas na ten projekt, no bo tu jest szaro, jest to twarde, ale szare, a na przykład ta część tutaj jest czarna, żeby na dole stała się z powrotem szara, czarna kratka nawiewu, czarna kolumna kierownicy, czarna kierownica i tutaj góra też jest szara, ale tu już jest czarno. No i na dole radio i na samym dole obowiązkowa popielniczka. Tunel środkowy kompletnie bez udziwnień, prosty drążek zmiany biegów z klasycznym układem. Z taką fajną gumową harmoniką, nie wiem, ale zawsze mi się podoba ten feature w samochodach Bayer, czy jak zwał, tak zwał. I zobaczcie, czcionka też jest czerwona. Czy ktoś zaraz będzie krzyczeć, że font? No to czcionka, font, liternictwo, wzornictwo przemysłowe jest czerwone. Dalej kompletnie tutaj nic się nie dzieje i jest dalej hamulec ręczny. Jakby zero zaskoczeń i zero skomplikowania, proste, a tutaj schoweczki na jakieś monety czy coś takiego. Przemyślane. Same fotele, mimo braku zacięcia sportowego w tym egzemplarzu, zapewniają fajne trzymanie boczne tutaj, podpierają kierowcę, jednocześnie nie utrudniając wsiadania i wysiadania, natomiast siedzisko jest dosyć płaskie. Mimo to są fajne, wygodne, nie męczące i tutaj mamy tkaninę, która znajduje się również na drzwiach. Natomiast tutaj bardziej miękka, bo to jest taka bardziej szorstka, ta nie. Jest to urozmaicone, nie jest to zdecydowanie nudne, tym bardziej, że tu jest fajne przejście, gdzie i tu na oparciu siedzisku jest taka tkanina, reszta jest ta szara. Spoko. Dobra, nie będę Was przytrzymywać na zewnątrz, bo jeżdżą samochody, korek się zrobił, nie wiadomo co się dzieje, także sprawdźmy, czy z tyłu też jestem jakiś troszeczkę przerośnięty. O! I z tyłu naprawdę na plus zasługuje ilość miejsca na nogi. Wsiadłem tu i jestem naprawdę zaskoczony. Nawet jestem zaskoczony tym, że Orion nie zrobił kariery taksówkarskiej, bo biorąc pod uwagę kompaktowe wymiary z zewnątrz, tu jest naprawdę multum miejsca na tylnej kanapie. Jest to bardzo na plus i faktycznie tu w 4 osoby można bez problemu komfortowo pojechać wraz z bagażami. Miejsce nad głową w bród.
Tutaj zobaczcie, ja siedzę sobie wygodnie oparty, a jeszcze tutaj, no z delikatnym problemem, ale moja pięść wchodzi dłonią, mogę sobie poruszać. Plus tutaj zasadniczo prosto nad głową mam szybę. Wada taka, że nie ma zagłówków, ale jednak z drugiej strony dzięki temu może jest tutaj więcej miejsca, może zostało to lepiej zaprojektowane dzięki temu, ale możemy sobie spokojnie obejrzeć, jak kierowca powie, spójrz co jedzie z prawej z tyłu, robimy pyk i widzimy przez szybę bez najmniejszego problemu. Jest tutaj naprawdę bardzo widno, tylko też pytanie, czy nie będzie to stanowić problemu dla podróżujących z tyłu w przypadku jazdy w bardziej słoneczny dzień, bo wtedy może tutaj się zrobić faktycznie szklarnia. A weźmy pod uwagę, że tutaj pod względem jakichkolwiek udogodnień, no to jest, że tak powiem, podstawowo, bo lusterka manualne, szyby na korby, klimatyzacji brak, czyli jak tutaj się zrobi szklarnia z tyłu, to może być faktycznie męcząco dla podróżnych. Mimo to jest tutaj naprawdę zaskakująco wygodnie i kompletnie nie spodziewałem się tego po tak małym, skromnym samochodzie. Zaczynam powoli rozumieć fanów Forda. No to pytanie stulecia, czy bagażnik mnie zaskoczy tak samo jak tylna kanapa, czy troszeczkę mnie zawiedzie jak miejsce z przodu? I tu mam delikatną rozterkę. Jest fajnie, zobaczcie, jest głęboki, jest pakowny. Tutaj jak najbardziej jest to bagażnik w pełni akceptowalny jak na sedana. Tym bardziej weźmy pod uwagę, że to jest tylko 4,2 metra sedana. To jest naprawdę krótki samochód, a bagażnik spokojnie pozwoli na załadowanie się na wakacje. Plus, no jak tak patrzę, to gitara tu bez problemu wejdzie. Zdecydowanie na plus. Na minus próg załadunku. Szkoda, że ta czarna część między lampami z tablicą rejestracyjną nie otwiera się razem z klapą. Tylko z drugiej strony tu mógłby być wtedy dosyć wąski próg załadunku i mogłyby przeszkadzać lampy. A jakby lampy były dzielone, na przykład tylko ta część z kierunkowskazami by została na zewnątrz, reszta w środku na klapie i by się otwierało do góry, może byłoby to bardziej praktyczne. Nie chcę gdybać, zdecydowanie na plus pojemność, na minus próg załadunku. No i na plus, że klapa nie jest blaszana, jest też wyłożona tkaninką. Trochę szorstką, ale zawsze. Nie no, sprzęgło bardzo dobre. Wiesz, niektórzy mają z nim problem, że nagle ci powiedzą, że szarpie, że ciężko. Słuchaj, wczoraj zrobiłem prawie 200 km polonezem trakiem. To tak. Wiele samochodów, które mają jakąś przeszłość mniej lub bardziej oddaloną wśród rajdów, mają ten taki charakter wyczuwalny w prowadzeniu. Orion jako Orion nie ma żadnej historii rajdowej, ale Escort ma. No a Orion jest Escortem. I w prowadzeniu tutaj to bardzo czuć. Co ciekawe, nawet z dieslem. Chętnie się zbiera, a i trzymanie się w zakrętach jest na poziomie naprawdę o wiele wyższym niż akceptowalny. Wybieranie nierówności nie jest ani rajdowe, ani kanapowe, ale jest o wiele lepsze niż w większości chociażby nowych samochodów, które potrafią, nie wiem, w imię trwałości czy oszczędności praktycznie wybijać plomby na progach spowalniających. Przejeżdżanie przez nierówności, niezależnie z jaką prędkością, nie sprawia żadnego cierpienia ani kierowcy, ani pasażerom. I co do cierpienia, a raczej jego braku, to zdecydowanie na plus są fotele. Co prawda siedzisko nie ma jakiegoś wybitnego wsparcia bocznego, ale za to nadrabia to oparcie, a do tego fotele są miękkie i wygodne. Przy wyższych prędkościach w środku wyraźnie słychać silnik, też ze względu na dosyć krótką skrzynię biegów, ale nie jest to chamskie brzmienie diesla wolnostącego 1.6 z Volkswagena, tylko jest to o wiele bardziej kulturalne brzmienie, nawet mimo nieoryginalnej końcówki wydechu. A szum powietrza jest słyszalny w zasadzie głównie przez uchyloną szybę, a nie przez kanty nadwozia. Zdecydowaną zaletą są hamulce, które sprawiają, że ten samochód bardzo chętnie się zatrzymuje, więc może mimo tego, że nie jest demonem prędkości w przyspieszaniu, to jak już osiągniemy jakąś prędkość, to łatwo, bez problemu da się ją wytracić. W prowadzeniu też świetnie sprawdza się jajowata kierownica Forda RS, gdzie sam układ kierowniczy reaguje bardzo responsywnie, daje proste wrażenia i od razu bezpośrednie, co się dzieje z przednimi kołami, z delikatnym
luzem, ale to nie jest kwestia samego układu kierowniczego. Mimo to jest to jeden z przyjemniej działających układów kierowniczych bez wspomagania, z którym się w tym roku spotkałem, bo mimo kierownicy o dosyć przeciętnych rozmiarach i nieprzeciętnym kształcie, układ działa bardzo przyjemnie i nie przeszkadza przy kręceniu też w ciaśniejszych uliczkach. Delikatną wadą jest to, że podczas jazdy przez rozjeżdżony asfalt z dosyć głębokimi kolejnami opony 195 pozwalają trochę wyczuć te kolejny i wymagają cały czas ingerencji kierowcy, żeby jednak zachować ten prosty kierunek jazdy, ale mimo to jednak w zakrętach na równym asfalcie zapewniają świetną przyczepność. I wcale nie ironizuję, mówiąc o przyczepności w 53-konnym samochodzie, 4-konnym. Delikatnym mankamentem tutaj jest drążek zmiany biegów, który mimo tego, że jest długi i chodzi w sposób w miarę łatwy do wyczucia, to jednak ma delikatny luz i troszkę sobie lata, ale mimo to i tak nie przeszkadza to w trafieniu w biegi i każdy bieg jest łatwy do wyczucia. Troszeczkę tutaj problemem akurat chwilowym tego egzemplarza jest troszkę ciężko chodzące sprzęgło, ale nie sprawia najmniejszych trudności do wyczucia. Cały czas jadąc mam wrażenie, że miejsce kierowcy jest najciaśniejszym miejscem w Orionie. I to nie jest tak, że ja tu mam za mało miejsca na nogi, na głowę czy na cokolwiek, tylko tu jest przytulnie. Jeszcze chwilę spędzę w Orionie i sam zostanę fordziarzem. Bardzo żwawy samochód. I multipla! Ja zawsze cieszę ryja, jak widzę multiple. I mimo wyraźnie przednionapędowej charakterystyki lubi zakręty. Właśnie nie ucieka przodem w zakrętach, ale idzie fajnie równo. Nie ucieka w sumie ani przodem, ani tyłem. On się po prostu klei. A podejrzewam, że gdyby przeholować w zakręcie, to on by się odkleił wszystkimi 4 kołami i by poszedł po prostu bokiem w sposób nie taki, w jaki powinien pójść. I teraz mam problem. Bo są samochody, którym jak się przejadę, to myślę, chcę taki. Są samochody, którym jak się przejadę, mówię, nie chcę takiego. A tu nie wiem. Właśnie to nie jest takie proste, że i chcę i nie chcę, bo tak miałem przy Citroenie BX-ie, że jednocześnie mi się dobrze nim jeździło, ale kompletnie go nie chciałbym. A tu właśnie nie wiem. Z jednej strony bym go chciał, może to też kwestia tego, że tu jest diesel. Może też przez diesla, który jednak woli niższe obroty niż benzyniak mimo wszystko. Może to jest właśnie ten argument, ale z drugiej strony nie wiem.